Szanowni Państwo, podczas konkursu Adesari jednymi z najbardziej zapracowanych ludzi są pianiści i z nami Aleksander Teliga, człowiek, który naprawdę dużo pracował i myślę, że Państwo podczas transmisji widzieli go co chwilę. No i jak się Pan czuje? Bo już koniec, już ostatni wykonawca za Panem. Jakie to jest uczucie już być po tym wszystkim i mieć tyle pracy za sobą? Dzień dobry Państwu. No muszę powiedzieć, że czuję ulgę. Czuję przede wszystkim ulgę, czuję też dużą radość z tego, że mogłem towarzyszyć tutaj wielu młodym artystkom oraz artystom miejmy nadzieję, na początku ich międzynarodowej kariery. Także no, czuję się spełniony, czuję się zadowolony. Mam nadzieję, że byłem wsparciem dla wszystkich tutaj uczestniczek oraz uczestników. No i tyle mogę powiedzieć. No i przy okazji czuję też dosyć spore zmęczenie, szczerze mówiąc, bo był to bardzo intensywny czas tutaj. Powiedzmy troszkę takie kulisy. Tyle osób, pamięta Pan, dla ilu osób Pan grał w tym razem? Finalnie miałem osób 13. I 13 osób? Niewiele czasu? Czy ma Pan jakiś pomysł na to, jak z każdym wejść w taką relację, która przyniesie potem właściwy rezultat? Znaczy, wydaje mi się, że oczywiście każdy artysta jakby jest indywidualnością i też każdy człowiek ma inny charakter, inną wrażliwość, inne poczucie czasu, muzyki, więc no, moją rolą jest to, żeby nie przeszkadzać, może w ten sposób, nie przeszkadzać i pomagać. Oczywiście czasami jest tak, że ktoś przychodzi i od razu jakby czujemy wspólny język, ten muzyczny, tak? Czujemy jakieś takie wspólne flow i wtedy jest zdecydowanie łatwiej. No też się zdarza, że czasami troszeczkę jakby takie poczucie właśnie muzyczne troszeczkę się różni, no ale wtedy właśnie po to są próby, żeby ustalić jakieś różnice, no i żeby finalnie na scenie było najbliżej, jakby żeby nasza wspólna interpretacja była najbliższa temu, co przygotował każdy uczestnik. Taka ciekawostka, być może dla niektórych może to być interesujące. Jeśli mamy kilka osób, które śpiewają ten sam utwór, jak bardzo może się różnić Pana praca przy tym samym utworze z różnymi wykonawcami? Znaczy to przede wszystkim z mojej perspektywy to zależy od repertuaru, no, ponieważ jeżeli gramy repertuar, powiedzmy sobie taki podstawowy, tak, klasyczny w szerokim rozumieniu tego słowa, no to wtedy jest dużo prościej, tak, bo jednak jest jakiś kanon wykonawstwa, na przykład Mozarta, czy Pucciniego, czy nie wiem, Händla i tak dalej. Jeżeli chodzi o operowe kawałki, no to jest po prostu jakaś tradycja wykonawcza i przeważnie no te tempa oczywiście mogą się troszeczkę różnić, ale no to już wychodzi, jak już gramy, no to wtedy się po prostu czuję takie rzeczy. Oczywiście dużo trudniej jest ta współpraca, dużo jest trudniejsza przy okazji wykonywania kameralistyki, tak? Pieśni, no to jest już zdecydowanie trudniejsze, bo jednak no to już jest bardzo ścisła współpraca i bardzo dokładna jakby analiza materiału i tutaj jest właśnie jakby to jest może nie problematyczne, ale trudność polega na tym, że jednak jak ktoś przychodzi, załóżmy z Szymanowskim, tak, na przykład, który jest bardzo trudny wykonawczo, no to faktycznie wtedy z mojej perspektywy jest to dużo trudniejsze. No także no tak to wygląda właśnie. A utwory współczesne, te utwory, które są w drugim etapie, jak tutaj wygląda praca nad nimi? Utwory współczesne, no przede wszystkim trzeba mieć opanowany repertuar. Często jest tak, czy materiał oczywiście, często jest tak, że nawet utwory są pisane dla konkretnego wykonawcy specjalnie na okazję właśnie tutaj konkursu Adesari. No więc wtedy spotykamy się i, że tak powiem, no po prostu robimy muzykę. No tam też różne się czasami ciekawostki się dzieją, ale to już może nie będę wchodził w szczegóły. Pan jest bardzo doświadczoną osobą, niektórzy z wykonawców jeszcze są bardzo młodzi. W jaki sposób najbardziej już podczas występu, Pana zdaniem, może Pan pomóc wykonawcy? To jest trudne pytanie. Znaczy, czasami na przykład jeżeli, nie wiem, kurczę, to nie jest zero-jedynkowe. Czasami jest tak, że czuję na przykład, że śpiewak się na przykład denerwują i gdzieś tam
załóżmy oddech jest troszeczkę skrócony, no to wtedy jakby to się wyczuwa będąc na scenie przy okazji już występu i wtedy można jakby troszeczkę podgonić, tak? Trzeba być zawsze czujnym, bo czasami właśnie, no nie wiem, potrzebują wziąć na przykład oddech w miejscu, w którym to nie było ustalone, prawda? Czy na przykład czasami ktoś też, no może się pomylić, no prawda? Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i wtedy no jakby trzeba zachować czujność i w jakiś sposób wspomóc tego śpiewaka, żeby na przykład go nie udusić, powiem kolokwialnie, tak? A jak pan sobie radzi z utworami, których pan nie lubi? Bo muszą być, nie będzie mówić które, ale na pewno no, pan musi śpiewać to, co jest w repertuarze, znaczy pan musi grać to, co jest w repertuarze, a czasami zdarza się, że no, trzeba grać coś, co nie jest koniecznie panu na rękę, no ale tutaj jest śpiewak i jakby jemu trzeba pomóc, czy jej. Jak sobie pan wtedy radzi z tym? Znaczy, no mi się wydaje, że jakby to jest moja praca, tak? W każdej dziedzinie życia tak naprawdę czasami robimy rzeczy, za którymi nie przepadamy. Ja nie mam może jakiegoś określonego kanonu, że nie wiem, nie lubię grać tego, czy nie lubię grać tego. Znaczy nie, no wydaje mi się, że no po prostu jak dostaję materiał, to po prostu trzeba go przygotować i jak najlepiej do tego podejść, ale oczywiście no mam swoich faworytów, jeżeli chodzi o kompozytorów, jeżeli chodzi o poszczególne utwory. Jedne mi się podobają mniej, drugie bardziej, no ale trzeba po prostu robić swoją pracę i tyle. I tak może na koniec, bo to już też nie jest pierwszy raz na Adziesari, ale co panu najbardziej się właśnie w tym miejscu, na tym festiwalu, na tym konkursie podoba? Uważam, że na pierwszym miejscu to jest fantastyczna atmosfera. Przede wszystkim jury jest tak życzliwe. Wszyscy ludzie, którzy tutaj pracują, czy to w organizacji, czy właśnie tutaj przy Domu Kultury, naprawdę to są cudowni ludzie z otwartymi sercami i to też powoduje, właśnie ta atmosfera takiej życzliwości powoduje, że wszyscy się mniej stresują, mimo tego, że oczywiście i tak ten stres towarzyszy, bo to jest jakby nieodłączny element tego zawodu. Oczywiście my pianiści też się denerwujemy, tak? To nie jest tak, że jakby to jest dla nas obojętne. My też chcemy jak najlepiej wypaść i jak najlepiej się zaprezentować i pomóc tym młodym właśnie adeptom sztuki wokalnej. No więc wydaje mi się, że atmosfera to jest pierwsza rzecz, ale oczywiście no też możliwości, które daje ten konkurs, tak? No tutaj wiele nazwisk z poprzednich edycji, no to są teraz ludzie, którzy występują nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i życzę właśnie też tutaj wszystkim, czy to laureatom, czy nawet nie, bo to, że ktoś nie przejdzie do finału, czy to, że ktoś odpadł w pierwszym etapie, to absolutnie w żaden sposób nie świadczy o tym, że ta osoba nie będzie jakby pracować w zawodzie i nie będzie miała pięknej, długiej kariery. No to w takim razie życzymy tych wielkich karier i być może spotkamy się na kolejnej Adziesari za 2 lata. Mam taką gorącą nadzieję. Bardzo ci dziękuję państwu i do usłyszenia. Dziękujemy.